Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, cześć, słuchajcie, nagrywam drugą część polecajek, bo rozhulaliście się w komentarzach, ja widzę 242 komentarze pod tym filmem z wtorku, dużo było tam ciekawych dyskusji i wiecie, odpisywanie na te komentarze takie wylewne jest czasochłonne, jest męczące, więc stwierdziłem, że nagramy drugą część, pomówimy sobie te komentarze, poomawiamy sobie te polecajki, Mikołaj Czapa jest. Więc słuchajcie co, bez owijania w bawełnę, zaczynamy. Okienko z komentarzami, poproszę, mamy to. Tu przypiąłem komentarz użytkownika Totomato, ja znam Totomato, poznaliśmy się kiedyś na Pomorzu. Mnóstwo jest kanałów, które testują nowe sprzęty. Jedna pani prezentowała Philipsa Latego, zachwycona. Szereg umizgów i pochwał na temat tego sprzętu. Jak zapytałem, czy wie, że to awaryjny shit i 8 na 10 zepsuje się co najmniej 2 razy podczas gwarancji, to naskoczyła na mnie, skąd ma wiedzieć, bo testuję nowe sprzęty, a poza tym to się czepiam. To jest, słuchajcie, zmora nie tylko branży ekspresów do kawy. Ostatnio Stilgar, nie wiem czy znacie kanał, pewnie znacie, robił taki materiał krytyczny na temat pewnej recenzji telewizorów. Ja tu nie będę się rozwodził, zobaczcie sobie ten materiał, jak nie zapomnę, to wam podlinkuję w opisie, gdzie problem recenzji, nie wiem jak to dobrze powiedzieć, wiele recenzji w internecie, na YouTubie, ja się przesunę może tutaj bardziej, tak żeby było mnie widać, to nie są recenzje. Nie można nazywać recenzją materiału sponsorowanego, gdzie tak naprawdę prowadzący, youtuber, influencer, nazwijcie sobie to jak chcecie, czyta wam papkę marketingową, która jest dostępna na stronie producenta. Recenzja polega na sprawdzeniu sprzętu, na przetestowaniu go. No świetny jest ten materiał, podlinkuję go wam na pewno. Punktuje punkt po punkcie, masło maślane, co zostało źle zrobione. Ja tu się absolutnie nie robię wycieczek osobistych do żadnego z panów, tylko to jest dobry obraz całego jakby przekroju recenzji na YouTubie, recenzji w cudzysłowie. Trafiają się perełki, tylko jako zwykły użytkownik, jakby osoba chętna na kupno ekspresu do kawy, ja będę mówił tutaj o swojej działce, nie jest w stanie przefiltrować pewnych rzeczy. I sugerując się kanałami o dużych zasięgach, można błędnie zrozumieć, że jest to czysta recenzja, a to jest po prostu materiał sponsorowany. Ja to nawet tutaj gdzieś napisałem, spójrzcie. Nie mogę patrzeć na recenzje sponsorowane, gdzie prowadzący mówi nam to, co możemy przeczytać na stronie producenta. Nazywają to recenzjami, a to chamska reklama, bo to często tak jest, słuchajcie. Przy dużych zasięgach jest to słabe, ludzie tak łatwo zaprzedają duszę. Owszem, można zrobić materiał sponsorowany, mówię tu o sobie, ale opinia jest w 100% moja i pamiętajcie, to, że macie 2, 3, 5-miesięczny ekspres i wszystko jest ok, ekspres czy inne urządzenie, to jeszcze nic nie znaczy, bo on jest na gwarancji, on jest nowy, on nie jest przepracowany. Wady urządzeń z reguły, tak powinno być, a raczej nie powinno, wychodzą po dłuższym czasie. Więc wypowiadanie się, tu jest masa takich komentarzy pod tym filmem. Mam ekspres pół roku i wszystko jest ok. Super i oby ci służył jak najdłużej, ale porozmawiajmy po 3 latach, po 4 latach, jak to będzie wyglądało. Tutaj się rozgorzała taka krótka dyskusja, ja polecam Philipsa, mamy w rodzinie 2 i świetne. Słuchajcie, wszystkie ekspresy się psują i wszystkie... Ja znam zadowolonych użytkowników każdego ekspresu. Krupsa, Philipsa, DeLonghi, Nivony, Melity i znam tak samo masę niezadowolonych użytkowników tych samych producentów, których wymieniłem przed chwilą. Także to ja zawsze powtarzam, ten film we wtorek i ten film dzisiaj to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia na podstawie tego, co ja widzę u nas w serwisie. Nic więcej. Także ja to zaznaczałem kilkukrotnie na tym filmie we wtorek, że to jest moja subiektywna opinia. Możecie mieć inne zdanie. Czy inne serwisy mają zbieżne zdanie? Jeśli są tu serwisanci, śmiało wypowiedzcie się pod tym filmem. Wiecie, to nie jest tak, że ja tutaj jestem wszechwiedzący, jestem daleki od tego. Po prostu mówię wam, jakie są moje doświadczenia. Tyle i aż tyle i tylko tyle. Tu Damian pisze, tak jak powiedziałeś na filmie, Philips to idealny ekspres do domowych majsterkowiczów. Mój prawie 4 lata robi codziennie 6 kaw, przebieg około 8000 kaw. Trafiło się kilka awarii, które dzięki twoim filmom sam wyeliminowałem. Konstrukcja wydaje się być na tyle prosta, że wystarczy wymieniać co niektóre komponenty co jakiś czas i jeszcze kilka lat posłuży. Dokładnie tak, ale trzeba zawsze mieć za uszami też to i z tyłu głowy, że ja kupując sobie ekspres, teraz nie mówię jako serwisant, tylko użytkownik, który poszedł sobie do sklepu, zapytał sprzedawcy, sprzedawca mu doradził Philipsa, Nivonę, Melitę, cokolwiek. Nie muszę się znać i nie muszę chcieć wymieniać głupiej, zerwanej uszczelki na zaworze wody. Może taki przykład, której wymiana to jest 5 sekund dla wprawionego, a 7 sekund dla niewprawionego. Nie muszę tego robić.
Nie powinno się to psuć tak szybko, tak? Wiadomo, uszczelki to są rzeczy eksploatacyjne, ale no zdarza się coraz częściej, że te uszczelki już na gwarancji się psują, a z kolei tu dobry przykład stoi, słuchajcie. Ekspres, który ma 12 lat i miał oryginalne uszczelki na paluchu, na zaworze wody, na końcówce zaworu wody, bo tu jest trochę inna konstrukcja. No więc coś jest na rzeczy, że jest oszczędzone nawet na o-ringach po 5 zł. Tyle. Jedziemy dalej, słuchajcie, z komentarzami. Bartku, super filmik dla poszukujących generatora czarnego szczęścia. Chodziło mi o kawę. Dzięki, Artur. Co tam mamy dalej? Ja się pochwalę, że dzięki temu kanałowi jestem od miesiąca szczęśliwym posiadaczem Ekspresu Niwona. Super, świetnie, panie Tomaszu. Mega dzięki za materiał. Tutaj jakby peany na temat prowadzącego. Kupiłem ostatnio Niwona 825, jest hit. Cena wyższa, ale warto. Dzięki za porady. Proszę uprzejmie. Bartku, mam pytanie o kawy mleczne. O, to jest komentarz z dzisiaj, przed chwilą na niego odpisywałem. Czy ma znaczenie, jaki rodzaj mleka poddajemy spienianiu w kontekście pozostawania osadów i trwałości zintegrowanego spieniacza? Czy ekspresy, na przykład tu polecane Melita, są przystosowane do mleka koziego albo rozmaitych odmian roślinnych, migdałowe, sojowe i tak dalej? Słuchajcie, generalnie mleko, które spieniamy w ekspresach, to jest zawsze w zamyśle mleko krowie. Pełnotłuste najlepiej, bo wtedy się najlepiej spienia. Natomiast akurat tu wypowiem się o tych ekspresach, o których była mowa we wtorek na filmie. Spieniacz w Melicie i w Niwonie mam akurat, czekajcie, pod ręką pokażę wam na przykład z Melity, nie mam pod ręką, gdzieś leży. To jest taka gumka tutaj wyciągana i w Melicie i w Niwonie i to jest wszystko. Ekspres tutaj jest generatorem pary plus dopuszcza nam odpowiednią ilość powietrza do tego spieniacza, natomiast mleko nie ma kontaktu, ono nie wchodzi do ekspresu. Więc tu tak naprawdę, jeśli będziecie o to dbać, czyli ja na przykład w swojej jurze robię tak, że po każdym robimy sobie, nie wiem, z moją drugą połówką robimy sobie cappuccino w sobotę, skończymy pić, ja oczywiście piję jeszcze drugą i trzecią. I po prostu wyłączamy ekspres, wyciągamy całą tą gumkę z pieniacza, pod kran opłukać, na suszarkę, wężyk opłukać. Tyle. Żadnych tutaj, czasami płyn do naczyń, żeby to się dobrze tam wypłukało. Jeśli tak robicie, to myślę, że żadne z tych mlek nie będzie tutaj miało wpływu. Trzeba oczywiście pamiętać, że są różne konstrukcje. Ja mówię w tej chwili o Niwonie i o Melicie. Tutaj raczej nie powinno z tymi różnymi rodzajami mleka być problemu. Lecimy dalej. Ja mam Jurę 8 i w ciągu roku była już dwukrotnie na serwisie. Z pewnością, jeśli będę kiedyś wymieniał ekspres, będę rozważał bardzo mocno proponowane przez pana marki. Czy ktoś poza Jura i DeLonghi ma urządzenia do parzenia cold brew? Pierwsza część. No, ja sam zauważyłem, że Jura, z tym, że u mnie to modele A7, A5 i ENA, ta nowsza, jest wzmożona aktywność serwisowa. Bardzo dużo wymieniłem, kilka wymieniłem zaparzaczy połamanych w tych ekspresach z połamanymi prowadnicami, co się wcześniej nie zdarzało, przynajmniej u mnie. No wiecie, ja powtarzam, ja mówię o tym, co do mnie trafia. Tyle. Nie wypowiadam się na temat całego rynku, bo to, no to by było za daleko posunięte tutaj wyciąganie wniosków. Natomiast ja widzę wzmożony ruch, jeśli chodzi o te małe jury z tymi małymi zaparzaczami. Tu mamy jakieś potwierdzenie też co do Jury E8, że już była 2 razy w serwisie. No coś jest na rzeczy, słuchajcie. Co do cold brew, ja się zawsze trochę śmieję, bo ja nie jestem specjalistą. Ja nawet w życiu nie piłem cold brew, chociaż ciągle próbuję się gdzieś na nie wybrać. Według mojego mniemania cold brew to się robi kilka godzin, więc takie cold brew w ekspresie to jest takie pseudo cold brew. No to jest przelanie zimnej wody przez zmieloną kawę, więc nie chcę tutaj wyrokować, bo nie jestem od cold brew żadnym specjalistą. W ogóle nie mam pojęcia o tej kawie, coś tam poczytałem, ale no... Czy poza DeLonghi Jurą jest jakiś ekspres, który robi to cold brew pseudo? Nie wiem. Nie wiem, ja nie sprzedaję ekspresów, nie znam. Ja je znam pod kątem serwisowym, ale te z cold brew do mnie praktycznie nie trafiają, to są dosyć nowe sprzęty. Lecimy dalej, żeby to nie za długo trwało. Dzięki za materiał. Proszę cię uprzejmie, panie Krystianie. A co pan doktorko myśli o ekspresie kolbowym firmy Sarze? Sarze, nie wiem jak to się wymawia. Słyszałem, że to są dobre ekspresy. Ja się nie zajmuję kolbówkami, zwłaszcza tymi domowymi, bo jeszcze kiedyś zajmowałem się gastronomicznymi. Nie wiem jak jest z serwisem Sarze. Może jeśli wiecie, to napiszcie, bo ja nie znam żadnego serwisu, ale też ja się nie interesuję innymi serwisami, więc ja mam jakąś taką w głowie opinię, że to są całkiem dobre ekspresy. A ja się muszę pochwalić, bo naprawiłem właśnie pompę Ulka. To nie dotyczy jakby polecajek. Miałem nie zawracać... O, to jest jeden MP Grafik. Dziękuję za komentarz. To jest jeden z komentarzy, który skłonił mnie do nagrania tej jakby drugiej części tych polecajek. Miałem nie zawracać głowy, ale gnębi mnie ciekawość po przeczytaniu odpowiedzi twojej na jeden komentarz. A więc spytam, skoro Jura robi jednak najlepszą kawę, czemu nie znalazła się wśród polecanych przez cenę, awaryjność czy coś innego? Odpowiadając od razu na pytanie, moim skromnym zdaniem, ale to tak jak mówię i będę powtarzał jak mantrę, to jest moja prywatna opinia, ja bym tyle pieniędzy za Jurę nie dał, bo ona nie proponuje w zamian aż tyle, żeby było warto. No słuchajcie, najtańszy model Jury
Mam tutaj drugie okienko przygotowane. To jest chyba Jura Ena. Dlaczego mi od razu wpisujesz 8? Jura Ena. Włączę wam to okienko, żebyście też widzieli. A ono się oczywiście nie chce włączyć. Hello. Dlaczego? Poczekajcie, przechwycimy obraz jeszcze raz, bo coś tu się wysypało. Mamy to. ENA 4 Full Nordic, to nawet nie wiedziałem, że taki ekspres jest. Ja bym chciał jakieś Ceneo tutaj znaleźć. Poczekajcie. Ceneo, Jura Ena. Mamy. No, J8, 8000. Jura Ena 8 Touch All Black 4500. Jura Ena 4 to nawet nie znam tego ekspresu, szczerze mówiąc. 3200. Jura Ena 4 3300. No widzicie, no ceny są kosmos. Czemu nie znalazła się w polecajkach? No właśnie z tego powodu, że te Eny mają jakiś problem z tymi małymi zaparzaczami. Cenowo jest drogo, serwis jest też dosyć drogi Jury. No to jest odpowiedź na pytanie. No właśnie dlatego. Gdzie ten komentarz zniknął? Gdzie ten komentarz zniknął? Tu jest, dobra, bo mi uciekł. Także to jest odpowiedź. Przez cenę, przez awaryjność tych małych modeli. Te duże Jury, nie chcę się wypowiadać, one bardzo rzadko do mnie trafiają na serwis. Wiem gdzieś tam z rynku od znajomych, że z tymi większymi zaparzaczami, w tych większych Jurach tego problemu nie ma. No ale tu pisze kolega o Jurze 8 dosłownie 2 komentarze wcześniej, że już 2 razy była na serwisie. No wiadomo, no wszystkie sprzęty się psują, także wiecie, to nie ma też co budować na jednym komentarzu o awariach 2 w trakcie gwarancji całego jakby obrazu. Nie jest to moją intencją. Ale wracając, bo odpływam. Jak duża jest różnica w smaku kawy pomiędzy Jurą a tym modelem Melita Solo? Rozumiem, że tutaj chodzi o to. Tylko do czarnej kawy. Oczywiście chodzi o całkowicie subiektywną ocenę, bo różnimy się gustem na pewno. Ja unikam robusty i piję czystą arabikę. Jest różnica, jest zauważalna różnica, ale to nie jest aż taka różnica. Jeśli ta Melita jest dobrze wyregulowana pod konkretne ziarno, to nie jest tak, że z Jury kawa jest, nie wiem, 10 na 10, a z Melity 3 na 10. Ja bym to tak określił, jakby wychodząc od Jury, że jest 10 na 10, no to Melita będzie 8 na 10. Także, no cóż tu mogę więcej dodać. Jest taka jedna kafejka, tutaj piszesz coś o tym, że nie ma mocy kawa w Jurze. No ale to wiecie, to też wszystko zależy, czy jest zadbany ekspres, czy ten ekspres jest dobrze wyregulowany pod ziarna. Pamiętajcie, że każde ziarno w zależności od stopnia wypalania, od odmiany, mieli się inaczej. Kofi doktora, ja mam takie pytanko. Czy ekspresy Jura, które są sprzedawane w marketach, są innej jakości niż te z autoryzowanych sklepów? Dariusz Darecki. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest mit miejski, ale jakby nie wiem tego na 100%. Wydaje mi się, że to jest to samo. Czy miałeś już na serwisie DeLonghi Letta Explore? Jest to w miarę nowy ekspres. Zastanawiam się, czy warto ryzykować. Nie miałem. Nie miałem chyba. Nie pamiętam. Wiesz, to, jeśli miałem, to 1, 2, że nie zapadł mi w pamięci. Bożwero Caps 100. Masz jakąś opinię o tym ekspresie? Taki powiedziałbym. Szkoda, że nie trafiłem do pana trochę wcześniej, bo zakupiłem Philipsa serii 3 i pracuję bezawaryjnie 2 lata. No i świetnie, no i słuchajcie, to jest to, co mówię, że tak samo dużo znam zadowolonych klientów różnych marek ekspresów, jak i tak samo dużo znam niezadowolonych klientów różnych marek ekspresów, to super, no. Optus. Obecnie, gdy mamy raty ratalne, co mi dzisiaj z tym masłem maślanym, raty realne, 0% dodatku, są promocje na 2 raty gratis, to grzech nie wziąć takiego ekspresu. Ja zawsze myślałem, że Moka to wszystko, czego mi trzeba, dziś bez automatu nie wyobrażam sobie życia. No tak. Też kiedyś piłem kawę rozpuszczalną i żyłem, a teraz nie ma takiej możliwości. Odnośnie Niwony i Melity przerażają mnie negatywne opinie co do awaryjności RTV AGDC Neo Pepper. Co pan myśli o EKAM? Słuchaj, tak, to jest też to, co mówiłem. Pod DeLonghi też jest masa negatywnych opinii, także no trzeba to jakoś filtrować, słuchaj, trzeba to jakoś filtrować. Listonosz 87, bo ja akurat mam zgoła odmienne zdanie. No Niwona ma, wiecie, też z moich filmów ma jakiś problem z miękką wodą, teraz te najnowsze Niwony, bo tam są trochę inne sitka w zaparzaczach. Melity, rzadki u mnie gość, bardzo jasne. Te ekspresy są dosyć mało znane, mimo że w tym roku jest obchodzone, tam nawet było widać na tym filmie wtorkowym, 150-lecie urodzin założycielki. Ta firma ma około 130 lat chyba. No i to są dobre sprzęty. Moim zdaniem to są dobre sprzęty. Ja bym chętnie potestował taki ekspres, więc jeśli ktoś z Melity mnie ogląda, tylko pamiętajcie, to będzie moja opinia. Ja się nie podpiszę pod żadnym scenariuszem co do opinii. Bardzo chętnie bym taki ekspres potestował. Ja piję 12 kaw dziennie. Mogę go też wystawić tu dla klientów, bo ja mlecznych w firmie nie piję, bo nie mam czasu na czyszczenie tego z mleka, ale mogę to, tylko że
Dla mnie pełen test takiego ekspresu to jest minimum pół roku, a najlepiej rok. No bo wiadomo, no po miesiącu co można powiedzieć? Można powiedzieć o jego funkcjach, można powiedzieć, że świetnie działa. No raczej się nie zepsuje w pierwszym miesiącu, także ja bym chętnie potestował, tylko że test ekspresów według mnie to jest długoterminowa sprawa. Fajny kanał, pozdrawiam, tak, peany. Dzięki, super materiał, dzięki. Mam 3 ekspresy Krupsa, mają 15, 10 i 3 lata, każdy robi po kilka dziennie, działają bez problemów. Ponownie. Tak samo jak znam wielu użytkowników zadowolonych, tak samo znam wielu użytkowników niezadowolonych. Powtarzam to po raz trzeci już chyba. Czy jest sens dopłacać do ekspresów dających wyższe ciśnienie 19 bar zamiast standardowych 15 bar? To jest, słuchajcie, według mnie marketing. Pamiętajcie, że w gastronomii, w tych wielkich krowach, które stoją w kawiarniach, kawa jest parzona 9 barami. W automacie jest to 15, 16, 17, 18, 19 bar, bo to jest automat. I co byście tam nie pokręcili regulacjami, on ma tą kawę zaparzyć. Dlatego tych bar jest dużo więcej, bo jak sobie skręcicie na minimum, tą kawę zmielicie prawie że w pył, to on naprawdę potrzebuje dużo mocy, żeby przecisnąć się przez tą kawę, żeby wodę przecisnął przez tą kawę. Dlatego tak to jest. To jest automat. On musi brać margines błędu na wasze tutaj kręcenie pokrętełkami, że tak powiem. Dzień dobry, od dłuższego czasu subskrybuję ten wspaniały kanał, peany. Bardzo mi się podoba. Mam pewien problem z Niwoną. To nie ta kategoria filmu, tutaj są polecajki, a nie naprawy, nie porady. Przypominam, ja się staram wam czasami odpowiadać, ale ja nie jestem w stanie wam zdiagnozować ekspresu przez internet, przez telefon. No po prostu się tak nie da. Ekspres diagnozuje się, mając go na stole, rozkręcając go. Ale wracamy do polecajek. Użytkowałem 2 lata Philipsa bez systemu mlecznego, średnio 3 kawy dziennie, nie padł do tej pory, służy dalej dzielnie. To co powiedziałem. Ja od siebie polecam DeLonghi Perfecta Deluxe. Mam już rozczasu i jestem zadowolony. No i właśnie to jest to, co mówiłem na początku. Poczekajmy, oby działał jak najdłużej. Ja tutaj nie mówię, że to jest zły ekspres, absolutnie. Natomiast po roku, no już można coś powiedzieć. Ale zobaczymy na przykład po 2-3 latach. Hejka, potrzebuję pomocy w wyborze ekspresu do kawy z młynkiem, bez wystających czy osobnych pojemników na mleko, 0 wężyków, mały gabarytowo. No bez 0 wężyków, ale w jakim sensie 0 wężyków? To też jakby akacjowy miód 7418. Ja nie sprzedaję ekspresów, więc ja nie mam wiedzy na temat ich wymiarów, ich funkcji. Nie znam się na tym, nie zajmuję się sprzedażą ekspresów. O takie rzeczy trzeba pytać sprzedawców, mając na uwadze, że to są sprzedawcy. Pamiętajcie, że sprzedawca, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie sprzedać. Trzeba to mieć zawsze z tyłu głowy w rozmowach w sklepie i tak dalej, i tak dalej. A ja mam inne zdanie. Melita chyba nie produkuje ekspresów, mało się psuje, bo jest jej mało. Ja jako taki traktor do czarnej kawy nie do zdarcia uważam DeLonghi Sam 3000. To prawda, to jest traktor, nazwijmy to. Jako jedyny ekspres ma otwieranie wszystko z przodu. Jak ktoś ma mało miejsca po bokach, kawa jest taka sama jak z ekspresów po 4000. Po pierwsze, ja tu zresztą odpisałem, to absolutnie nie jest, nie chcę tutaj żadnych przytyków robić. Melita jako firma ma 130 lat, więc to, że jej nie znasz, nie znaczy, że jest nieznana. No słuchajcie, ja na przykład Melitę znam od lat, także to nie ma co takich wyroków tutaj rzucać, że Melita nie produkuje ekspresów. Melita to jest firma, która dookoła kawy robi od lat wszystko, więc tak jak napisałem, to, że czegoś nie znamy, to nie znaczy, że jest nieznane. No i tyle. Ja mam Krups Evidence, w październiku, ledwie 2 miesiące temu skończyła się przedłużona 3-letnia gwarancja, około 8 miesięcy temu był w serwisie na gwarancji, bo padł. No wszystko się psuje. Słuchajcie, po to jest gwarancja. Niektóre ekspresy psują się bardziej, inne mniej. Przegląd samochodu, tak tutaj, bo tu Suzero pisze komentarz do mojej analogii, jeśli chodzi o ekspresy i przeglądy ekspresów i przeglądy samochodu. Przegląd samochodu w stacji diagnostycznej, której koszt wyposażenia jest dużo większy niż kupno parów krętaków, kosztuje niecałe 100 zł. Tu moje pytanie, ile kosztuje przegląd ekspresu? Myślę, że gdyby to były koszty zbliżone i czas takiego przeglądu nie byłby dłuższy niż maks 2 dni, to powiem Bartku, młyn byłby na serwisie. Ale to źle na to patrzysz. Jadąc na przegląd samochodu, ja tu zresztą odpisałem, że przeglądy samochodu, techniczne samochodów to jest trochę śmiech na sali. Nie chcę tutaj też zabrzmieć tak, uważam, że przeglądy samochodów są za tanie. Trochę odpływam teraz od tematu, bo płacicie 100 zł, to koszt wyposażenia, tak jak słusznie zauważyłeś, jest duży. Ale ten przegląd to jest odhaczanie punkcików, postukanie, wszystko robią maszyny. Ile to trwa? 15 minut? Przegląd ekspresu trwa, są filmy na kanale, 2-3 godziny, 1,5 godziny, 4 godziny. Jak jest jakaś naprawa, potrafię cały dzień ślęczeć nad ekspresem. Cenowo to nie jest takie analogiczne, jak piszesz. To jest bardziej jakby, to nie jest taki czarno-biały i zero-jedynkowy temat.
Także po części przyznaję Ci rację, natomiast, bo koszt wyposażenia stacji diagnostycznej jest nieporównywalny do kosztu wyposażenia serwisu ekspresów, natomiast no tam jest robota taka, po pierwsze, mają zapewnionych klientów i tu zaznaczam, według mnie jest to za tanio, wszystko wzdrożało, a chyba przez 15 czy 20 lat to kosztuje 100 zł, tak? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast no to nie, ja mówiłem o analogii, jeśli chodzi o przeglądy, ale no nie można je brać tak dosłownie, nie? O to mi chodziło. Panie Bartku, zrobiłby Pan jakiś ranking z modelami, jeśli chodzi o smak kawy? Tu już odpisałem, nie będę czytał dalej. Nie da się zrobić takiego rankingu. Każdy lubi inną kawę. Są dwie odmiany oczywiście kawy Robusta i Arabika, ale krajów pochodzenia jest wiele. Różne stopnie wypalenia, różny surowiec, lepszy, gorszy, zwietrzały, niezwietrzały. To taki ranking jest niemożliwy według mnie, bo do tego dochodzą gusta, guściki. Jedni lubią taką kawę, drudzy taką. Jedni lubią arabikę kwaśną, inni gorzką. Nie byłoby to obiektywne. Tu jest też ważny komentarz a propos wydłużonej gwarancji. To jest naprawdę temat rzeka. Witam wszystkich, pisze Andrew. Sam jak kupowałem swego czasu pralkę, to dokupiłem sobie tą dłuższą gwarancję, nie za bardzo zdając sobie sprawę, co to jest. Dowiedziałem się później, że to nie jest takie kolorowe, ponieważ to nie jest, podkreślam, z tego co wiem, być może się mylę, trzeba... O Jezu, przecinki. Panie, przecinki! Kupując jakiś sprzęt, jak to jest, chodzi o to, że sprzedawca twierdzi, że jest to przedłużona gwarancja. Nie, ja o tym mówiłem, to jest ubezpieczenie. Jakby 2 lata gwarancji daje Wam producent, a potem macie rozszerzoną gwarancję, tak to jest nazywane potocznie, ubezpieczenie do 3 lat. Są różne warianty, albo tylko od usterek, albo też od jakichś waszych fuck-upów niechcący pod tytułem upadł wam zbiornik na mleko, się rozleciał. To jest ubezpieczenie i ja znam masę opowieści, jak wygląda przebieg takiej gwarancji. To z tego, co ja się orientuję, ja się tu mogę mylić, bo ja nie mam takich informacji ze źródła, to trafia do serwisów mydło i powidło, czyli serwisów AGD tak zwanych. Znam wiele historii, nie będę ich tu przytaczał, bo to są tylko opowiadane historie, czy one są wszystkie prawdziwe, nie wiem. Walk z tymi ubezpieczycielami o te naprawy. Także tu się trzeba przygotować na to, że trzeba będzie walczyć o swoje, jeśli ten ekspres po tej podstawowej gwarancji się uszkodzi. No ale da się to wygrać, tak? Tylko tutaj gdzieś będzie taki komentarz, ja nie chcę, wiecie, też tego filmu sztucznie wydłużać. Jest gdzieś tu taki komentarz, chyba a propos tej pralki, że walka trwała rok. No raczej ciężko w brudnych ubraniach rok chodzić, także no trzeba mieć to z tyłu głowy, że z tymi ubezpieczeniami bywa różnie. No i trzeba być gotowym na walkę. Ja nie mówię, że tak jest w każdym przypadku, ale ja znam dużo takich historii tutaj opowiadanych mi przez klientów, bo te rozszerzone gwarancje, te ubezpieczenia są dosyć popularne. No i ja je mimo wszystko zalecam, tylko tu też napisałem gdzieś, nie wiem czy to akurat pod tym komentarzem, tak, tutaj zaraz tutaj na to najadę, mam nadzieję. Dokładnie tak jest, jak piszesz, to jest moja odpowiedź i też znam wiele historii o walce z ubezpieczycielem. 2 kluczowe rzeczy, to jest ważne, ja pracowałem kiedyś lata temu w banku, nikt nie czyta dokumentów, które podpisuje, prawie nikt, bardzo rzadko, a to jest klucz. Czytajcie, co podpisujecie, bo to często nie jest to samo, co na tej ulotce z hasłami reklamowymi pod tytułem zero problemu, gwarancja do 10 lat na wszystko. Czytajcie, co podpisujecie. Będą was sprzedawcy naciskać. Zawsze jak ja gdzieś kupuję coś, czy mam jakieś w banku nawet jakieś 7 stron dokumentów do podpisania i dziewczyna mi, taka sytuacja sprzed paru lat, podrzuca mi długopis, że tu mam podpisać. Ja mówię, sekundeczka, a to będzie pan to czytał? Przecież to jest 7 stron. Ej, no sorry, podpisuję się pod tym, to chciałbym wiedzieć pod czym. Jest to zdziwko czasami, bo tak jak mówię, jak ja pracowałem w banku, to ludzie po prostu podsuwasz im papiery i oni jadą parawkami bez czytania. Czytajcie, bo to jest klucz. Podpisujecie się własnym nazwiskiem pod dokumentem, na którym może być napisane, słuchajcie, wszystko. Jedziemy dalej, bo już mamy 23 minuty, robi się długo. Hubert, ja też jestem wrogiem tych dodatkowych ubezpieczeń, jednak gdy rozebrałem swoje DeLonghi, stwierdziłem, że jest tam właśnie dużo mechaniki, zawory, pompy, grzałki, całkiem zaawansowana konstrukcja i dużo elementów do zepsucia, więc zgoda, w przypadku ekspresu do kawy warto to rozważyć. Dokładnie, tylko to, co powiedziałem przed chwilą, czytajcie, co podpisujecie, bo to, co jest na ulotce, to jest marketing. Tam pewnie jest gdzieś gwiazdka, że to nie jest oferta handlowa i to jest ważne. Bartko, jak się ma sprawa różnicy w zapazacach? W Melitta Latisie OT siedzi starsza wersja zaparzacza, ta większa, w nowszych Melitach w tych mniejszych Melitach siedzi taki zaparzacz jak w Niwonie. Moim zdaniem ten większy był lepszy. Tam były problemy, bo tutaj Paweł Wójcik pisze o pękającej takiej, nie mam pod ręką tego zaparzacza nigdzie dużego. Jak ty to tutaj nazwałeś?
spornik lubił pękać. Lubił, ale dawno tego nie wymieniałem, więc albo coś poprawili w tym sporniku, bo rzeczywiście kiedyś te sporniki, ich w ogóle nie da się kupić. Wymieniałem z jakichś starych zaparzaczy, wyciągałem, natomiast dawno już tego spornika nie wymieniałem, więc ja bym optował za tym dużym zaparzaczem. On jednak ma większą komorę kawy, większy, w przypadku ekspresu zaparzacz znaczy lepszy moim zdaniem. Barbara Oleksiak. Mam obecnie 4. rok DeLonghi Dynamica Plus i jeszcze nic mu nie dolegało. Tacka rysuje się niemiłosiernie, ale nie rzuca się to w oczy aż tak, więc da się żyć. Generalnie naprawdę bardzo polecam go w rodzinie i wśród znajomych. Co pan sądzi o tym modelu? Dobry. Zresztą to, co odpisałem tobie, pani Barbaro. Warto pomyśleć o wymianie tych czujników albo sprawdzeniu tych czujników. Tam są problemy w tych DeLongach z czujnikami NTC. Było na filmach. Można sobie obejrzeć. Bodajże tam są tytuły o problemach z elektroniką w DeLonghi Dynamice. Natomiast generalnie DeLonghi jest dobrym ekspresem. Ja chciałem wybrać 2 firmy, dlatego w polecajkach moich jest Nivon, Amelita, bo one są najbliższe mojemu sercu, mówiłem o tym na filmie. Lecimy dalej. Jakie polecasz kolby? Nie polecam kolb, bo ich nie znam, więc niech wypowiadam się, mam zasadę na tematy, o których mało wiem. Life is fun. Greetings my friend from Canada, nie wiem jak się wymawia. Pozdrawiam. Mam Jurę 8 kupioną w Niemczech na promocji 300, nie z kurierem, kosztowała pod drzwi. U nas cena z kosmosu. No generalnie mam paru znajomych za granicą, którzy przyjeżdżają czasami do Polski i oni twierdzą, że tu bogaty kraj jest, jeśli chodzi o ceny. No jest drogo w Polsce, jest drogo, co poradzisz? Co poradzisz, panie Piotrze Stachowiak? Pozdrawiam. Francesco Nutella. Pomimo rekomendacji dalej padają pytania o Latego. Jeżeli opowiada wam cenowo i wizualnie, to brać, ale tylko z rozszerzoną gwarancją. Mój jeździł na serwis zarówno na gwarancji producenta, jak i na tej rozszerzonej. Chyba już zaliczyłem pełny cykl standardowych usterek. Zawór ceramiczny, tam nie ma zaworu ceramicznego. Zwróciłem na to uwagę w odpowiedzi, ale rozumiem, że chodzi o elektrozawór spustowy odpowiedzialny za spienianie. Tak jest, woda w tacce zamiast spieniania, pęknięta plastikowa złączka na grzałce, ciek z boku, przeciekające karawki. No tak, to praktycznie zaliczyłeś pełen cykl. No jeszcze młynek dochodzi. Nie piszesz nic o młynku, bo młynki w tych Latego też padają. Także jeszcze nie pełen cykl, panie Francesco Nutella. Filip Schneider, a jak się zapatrujesz na nowy model Nivona 8001, gdzie w bloku zaparzającym mamy zawór drenażowy? Nie zapatruję się, te ekspresy są na gwarancji, to jest nowość, wygląda to ciekawie, czyli nie ma już dla posiadaczy Nivony tej klapki w środku, w której się wiecznie kawa zbiera i pod nią jest zawór drenażu, tylko w tej Nivonie 8001 zawór drenażu jest tak jak w Jurze zintegrowany z zaparzaczem. Jak to będzie działało? Za mało jeszcze wiemy o tych ekspresach, więc tu nie ma się co wypowiadać. Zamysł jest jakby fajny, eksploatacja pokaże co i jak. Saeco Grana Roma, tu jakieś hasło. Co sądzisz o Saeco Grana Roma Deluxe? Nie wiem. Nie wiem nawet, czy ten ekspres chociaż raz naprawiałem. Pewnie tak, ale nie pamiętam. Jakie tabletki płyn odkamieniający do Jury? Oryginały. Ja polecam tylko oryginały, bo ja nie znam zamienników. Słuchajcie, nie chcę wam polecać czegoś, czego nie znam. Warto wziąć Latego 5400? To jest, słuchajcie, pytanie, które pojawia się pod wieloma filmami. Czy warto? Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. A co powiesz o Saeco? Saeco Philips w tej chwili Chiny. Tak mi się wydaje. Saeco to Philips, pamiętajcie. Philips Saeco to jest jedna firma. Czarną można zalać mlekiem, nie będzie to cappuccino, ale będzie dobre espresso z mleczkiem. Tak jest, słuchajcie, kawą można się bawić. To nie jest tak, że wiadomo, podstawą świata kawy, to mówiłem też we wtorek, jest espresso. Ale to nie jest tak, że jak do espresso nalejecie sobie zimnego mleka, to jesteście B. Nie, pijcie to, co wam smakuje. To jak ktoś wam mówi, że pijecie złą kawę, to mu powiedzcie, to pij sobie po swojemu, gościu. A może taki ekspres DeLonghi w linki, to my tu nie będziemy teraz klikać. Przeglądy na nowy samochód są po 3 latach, później po 2 latach i dopiero co rok. Dziękuję za poprawienie, bo nawet nie pamiętałem. Długo szukałem ekspresu dla siebie, w końcu wybrałem żonie na święta lub jak się nie uda, to na rocznicę kupuję model ENA8. Celowo nie podaję marki, by nie reklamować. Tutaj nie ma problemu, no. Nie unikajmy nazw ekspresów. No bo to... Żeby mówić o ekspresach, trzeba mówić o marce ekspresu, tak? Jura ENA, tak jak wspominałem, coraz częściej trafia się z połamanym zaparzaczem. Nie jest to jakoś tak, że jest ich tu 50 stoi, ale kilka sztuk od października. Myślę, że już do dychy dobijam, gdzie naprawiałem te ekspresy i wymieniałem zaparzacze. Kolejny stoi i czeka na odbiór. Mam Philipsa Latego, 2 razy wysłałem go na gwarancję, raz poszła pompa, drugi raz zasypywał się cały kawą w środku. Pęknięta wysypka, to też jest standard. Pleśniał po kilku dniach, dramat. Kurwa, nigdy więcej takiego szajsu. No, tak jak powiedziałem, są zarówno zadowoleni, jak i tutaj Petrol Mike bardzo niezadowoleni użytkownicy. No, normalne, słuchajcie, normalne.
To jest mój ulubiony, słuchajcie, komentarz. Ja uwielbiam trolli. Nie mam ich dużo, ale przeczytam. Bartomiej Urbaniak 4866. Słuchajcie, odpowiadając na pytanie, czy można pokazywać takie rzeczy, pisząc komentarze na YouTubie, upubliczniasz je, wyrażasz zgodę na ich upublicznienie. Panie Bartomieju, czytam. Nie wiem, czy będę umiał to przeczytać poprawnie, znaczy tak, jak jest napisane. Witak, kasa wpadła za reklamkę, bo tylko Kedna się nadaje. Widzę, a co by nie kupił, to zależy. Przez RZ. Jak się dba. Panie Bartomieju. Po pierwsze, jakim cudem dwie firmy w jednym filmie mogłyby zapłacić za reklamę, gdzie są dla siebie konkurencją? W ogóle zupełnie nie wiem, czemu się tłumaczę. Po drugie, tak jak napisałem, zamiast snuć te teorie spiskowe, to polecam to, co napisałem, widzicie na ekranie. Nie będę już. Dziękuję. Strefa trolla zamknięta. Melita Coffee Barista T. Same melity prawie, Jura, a później długo nic. Nie zgodzę się, Barbara Lelito, że Jura i później długo nic. Nie zgadzam się z taką opinią. Jura robi najlepszą kawę, jeśli jest oczywiście zadbana, wyregulowana. Tu się zgodzę, ale to nie jest tak, że jest wielka przepaść. Bo ja to zawsze powtarzam, jak ktoś kupuje, i tutaj nie hejtuję, nie oceniam, Jurę Z10, która w tej chwili, żeby was nie skłamać, sprawdźmy to po prostu, Jura Z10. Czy wyszła już jakaś nowsza? Bo ja to nie śledzę, słuchajcie, Z11? Jest coś takiego? Nie, Z10. No mamy tu na przykład w Media Expercie 16 000 złotych. Naprawdę, jak sobie zobaczycie film o kawie, który był tam, nie wiem, z pół roku temu, tam był ekspres La Pavonie z młynkiem La Pavonie, ten zestaw kosztował 11 000. Macie ekspres z wymiennikami ciepła, macie ekspres półprofesjonalny, czy nawet profesjonalny, jednogrupowy. Jasne. Trzeba mielić, trzeba go nagrzewać. To nie jest tak jak automat, że włączycie go i on w 5 minut jest gotowy do pracy. Ale jak ja bym miał wydać 16 000 na automat, to naprawdę wolałbym sobie skompletować zestaw pod tytułem takie La Pavonie plus młynek La Pavonie i bawić się tą kawą, mając wpływ na temperaturę, na stopień zmielenia, na gramaturę, na ciśnienie, na wszystko. Ale to jest moje zdanie. Ja nie mam jakby problemu z ludźmi, którzy płacą 16 000 za ekspres Jura Giga 10, no to akurat Jura Giga mi wskoczyła, nie wiem czemu. Czekajcie, bo wam zły ekspres, jak się okazuje, pokazałem, bo chodziło mi o Z10. O, no to trochę zmienia postać rzeczy, 12 000. I tak bym miał za to La Pavonie w zestawie z młynkiem La Pavonie, profesjonalny zestaw. Ale okej. Z Jura Z10 świetna maszyna, naprawdę. Co kto lubi, słuchajcie, to nie jest tak, że właśnie to, co też często wam odpowiadam, jak pada pytanie, czy warto? No, każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Ja generalnie mam w domu Jurę, widzieliście ją na live w poniedziałek, NE Micro 9, 12-letnią, bo dla mnie jest ważna wygoda pod tytułem guziczek, robi się kawka, pierwszy przebieg, to co mówiłem, pierwszy przebieg do łazienki rano, umyć zęby, pyk power, drugi przebieg po ubrania, pyk, podwójne espresso, trzeci przebieg ubrany, trzask kawę, klucze, wyłączyć ekspres, klucze, zamknąć drzwi. Wygoda. Ja nie mam, ale znam masę osób, które mają ekspresy kolbowe i to nie mówię o takich lelitach, tu nie umniejszając absolutnie, ekspresach po 3-4 tysiące, tylko mają ekspresy po 10 000 złotych, bo są pasjonatami, bo się lubią bawić tą kawą. To jest świetna zabawa, słuchajcie. Z kawy naprawdę można około 130 aromatów wyciągnąć. Poczytajcie sobie. Dobra, słuchajcie. Bardzo wam dziękuję za ten ruch pod tym filmem wtorkowym. Pyknął świetnie ten film, jestem w szoku. Mamy 10 000 subskrypcji, ponad już prawie 100. Bardzo wam serdecznie dziękuję, naprawdę. Jedziemy do przodu. Przypominam o kawusi, słuchajcie, zielona i czerwona. Jeszcze raz powiem, czerwona, mocniejsza, kofeinowo. Pamiętajcie, bo nawet dzisiaj o tym pisałem ze znajomymi. Moc kawy to nie smak kawy. Moc kawy kofeinowa to moc kawy kofeinowa. Smak mocny kawy to jest wyrazistość kawy. 60... Widzę się w odbiciu lustrzanym, zawsze mi się myli. 85% arabika, 15% robusta. Żadna z tych kaw nie jest kwaśna. Ta jest zbalansowana, kofeinowo delikatniejsza. 60% arabika, 40% robusta. Kop kofeinowy jest troszeczkę bardziej gorzka, ale nie jest wykręcająco gorzka. Jeśli chcecie zamówić tą kawę, tylko przypominam, mamy okres przedświąteczny, więc czasami będzie trzeba dłużej poczekać. Napiszcie mi maila, macie go w opisie filmu. Napiszcie mi maila, dostaniecie w odpowiedzi, jak tą kawę zamówić. Tylko paczkomat, impost.
Zapraszam do grupy na Facebooku. Wszystkie porady, nie na Messengera firmowego, na którego nie odpisuję, nie do mnie telefonicznie, słuchajcie, nie mailowo, nie będę odpisywał na maile z poradami, nie mam na to czasu, to nie chodzi o moją niechęć. Macie w opisie filmu grupę na Facebooku i to działa. Tam sobie doradzamy, ja się też tam udzielam, rzadziej, częściej, wszystko zależy od czasu. Słuchajcie, tyle na dziś, widzimy się w sobotę na filmie, myślę, że będzie ciekawy film. W poniedziałek na live'ie, także mówił do Was Bartek, kanał Coffee Doctor. Miłego wieczorku Państwu życzę, smacznej kawusi. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.